Witam was bardzo serdecznie, Terniczycy, w kolejnym odcinku z Broken Ranks, ale jest to pierwszy odcinek informujący o patchu nadchodzącym. Prawdopodobnie 7.39, tak mi się wydaje, na 100%, a dla potwierdzenia jeszcze sprawdźmy to. Drogą dedukcji ostatnia aktualizacja była 27.03, patch 7.38, czyli możemy przypuszczać, że 7.39 to będzie tak długo wyczekiwany patch z epikami V2. Powiem wam szczerze, chyba na za dużo liczyłem, jeżeli chodzi o te epiki. Liczyłem, że będzie to jakaś nowa garść itemów, a jednak nie. Jednak jest to niestety albo stety po prostu ulepszenie epików, które już są, czyli no nie mamy nowych epików żadnych. Niestety, mamy tylko ulepszenie te, które są, czyli dalej będziecie musieli wywalić krocie za epika, bądź go dropnąć z małą szansą. Ulepszenie jego też nie będzie łatwe, ale przejdźmy sobie do rzeczy. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak będą wyglądały epiki V2. Dowiecie się, kiedy dokładnie one wejdą, jak będzie można sobie zrobić epika V2 itd. itp. Więc po kolei, legenda staje się rzeczywistością, czyli garść informacji o nowych epikach. W ogóle dziwi mnie, że twórcy nie zrobili tego na 1.40. Tak? Na 1.40, dobrze mówię? Przepraszam, na 7.40, tylko na 7.39. No dziwne. Dobrze, lecimy po kolei. Wielkimi krokami zbliża się kolejna aktualizacja, a w niej to, na co czeka wielu z posiadaczy najpotężniejszych broni w grze. Sama reforma sprzętu i ekwipunku dobiegła końca już jakiś czas temu, więc pora na coś nowego. Tak, przyszedł czas na nowe epiki. Mowa tutaj o tych zmianach, że drify dodali i tak dalej, że już nie było tych rarów z danymi statystykami, tylko można było sobie je wkładać i tak dalej. Projekt zakładał, że reforma sprzętu musi zostać zakończona, by móc je wprowadzić. Będą one bowiem bazować głównie na znanych wam obecnie mechanikach. Jednocześnie jednak zaoferują coś zupełnie nowego, czego nie posiada żaden inny przedmiot w grze, a także całkiem inaczej będzie można je pozyskać. Co, gdzie, jak? Zapraszamy do lektury. Podstawowe właściwości. Nowe epiki zapowiadaliśmy w zeszłym roku wraz z informacjami o reformie sprzętu. Na szczegóły było wtedy za wcześnie, ale główne założenie się nie zmieniło. Ma to być kontynuacja obecnych broni epickich. Każda profesja otrzyma więc możliwość stworzenia. Tak, stworzenia, a nie zdropienia, ale o tym później. Lepszej wersji swojego epika, tak zwanej legendy. Jak będą wyglądać parametry? Te, które już znacie, no to wiadomo, pokazywałem je wam w poprzednim odcinku, on gdzieś się tutaj wyświetla. A jak to będzie wyglądać w parametrze nowego epika V2? Rangę będzie miał 12. Kategoria broni zależna od profesji, to wiadomo, waga, pojemność i wymagany poziom 120, czyli tu już musicie pamiętać, że jeżeli dropniecie sobie epika po 60, to sobie go możecie założyć, ale do 120 nie polecam go ulepszać na 120, dlatego że go po prostu nie założycie. Dodatki, wzmocnienie driftów 60%, dodatkowe PA 1, tak jak to jest w epikach. Ilość statystyk analogicznie do innych sprzętów na 120 poziomie i tutaj ilość slotów na drify i wielkość. 3 arcydrify teraz można włożyć. Wcześniej były to bodajże 2. Pewnie już rodzą się pytania, jakie drify będą w tych epikach, co z ulepszeniami, ornamentami, wytrzymałością, jakie będą unikalne właściwości. Drify. Jeśli chodzi o drify, to odpowiedź jest dość prosta. Legendy nie będą posiadać ich wcale. W momencie ulepszenia epika zawarte w nim drify zostaną zwrócone, czyli po prostu wyciągną wam się automatycznie. Będziecie mogli zdecydować, co tam chcecie. Z tego też powodu do puli dropa trafia Drift R. I powiem wam szczerze, to jest jedyne, z czego się mogą cieszyć zwykli gracze bez epikowi. Mowa tutaj głównie o druidach, tak mi się wydaje, aczkolwiek no będziemy to jeszcze testować, jak to będzie działać. Bo Drift R jest obecnie w epiku Latarnia Życia, czyli od uderzenia z bliska ładujecie sobie manę. Co wydaje mi się jest takim w sumie ukłonem w stronę społeczności, która jednak no nie ma tego epika i tym tak trochę złagodzą takie oburzenie, albo ja się po prostu za bardzo napaliłem na to, że dodadzą po prostu jakieś kolejne epiki i te epiki stanieją i będzie lepiej, no ale no nie będzie lepiej niestety. Jego bazowa potęga zostanie zmniejszona z 4 na 3, czyli do takiej jak ma na przykład Astach, Oda lub Faln, a więc częstotliwość spadania z bossów będzie analogiczna do innych driftów o tej potędze. Ciekawe, coś czuję, że będzie drogi. R może być osadzony tylko w broni i działa w przypadku trafienia ataków wręcz z umiejętności, które ma
we wzorze broń. Ciekawe, czy jak jest ten bazowy atak że tak powiem, z miecza, z kija, czy to będzie też działało, bo to też da innym klasom możliwość przywracania sobie many. Mam tu na myśli na przykład może maga ognia na jakiejś tam instancji, żeby sobie przywrócić manę. Dosyć fajna sprawa. Jakby to tak działało, będę na pewno testował taki build. Ulepszenie i wytrzymałość. Ulepszenie i ornamenty nie przejdą z epika na legendę. Nie oznacza to jednak, że nie będzie opłacało się wzmocnić pierwszej wersji. O inkrustacji wspomnimy nieco później. Długo nad nimi rozmyślaliśmy. W końcu nowa broń epicka nie będzie zupełnie nowym sprzętem, tylko ulepszeniem starego. Co oznacza niemożność zamiany go na inny z lepszą wytrzymałością. Nie chcieliśmy w ten sposób mocno wpływać na wartość rynkową niektórych epików. W końcu jest to sprzęt ekstremalnie rzadki w skali serwera i chociaż różnice cenowe między lepszymi i gorszymi procentem są w porządku, to możliwość doprowadzenia do sytuacji, gdzie część epików nie znajduje nabywców, już nie jest. Drugim problemem okazały się ulepszenia, które na epikach są stosunkowo wysokie, no bo wiadomo, każdy sobie dobija te epiki wysoko. Zdajemy sobie sprawę, że całkowita ich utrata bez żadnego bonusu, no raczej wkurzyłaby graczy. Z drugiej strony, przez to, że koszt ulepszenia rangi 9 w stosunku do 12 są o wiele niższe, jakakolwiek forma przenoszenia ulepszeń okazała się albo niesprawiedliwa, albo bardzo niesatysfakcjonująca dla gracza. Nie chcieliśmy też dawać jakiegoś bonusu za ulepszenia, który wpłynie mocno na rozgrywkę, sprawiając, że po decyzji o stworzeniu legendy gracz nie będzie już w stanie tego w żaden sposób nadrobić. Dlatego wymyślili takie coś, że jeżeli na przykład macie no poziomy ulepszeń, czyli jak sobie wbijacie na plus ileś, no to zwiększa wam się wytrzymałość sprzętu. Ja to rozumiem tak, że jeżeli na przykład mieliście, nie wiem, epika 50%, dajmy na to, i sobie go wbijecie na plus 16, to on będzie na legendzie traktowany, jakbyście mieli 56%. Jeżeli tak będzie, spoko sprawa. Dlatego nadal warto to wbijać, po prostu zwiększy wam się procent na nim. Spoko. No i tu jest fajna sprawa, tylko jak wiadomo dla epików nowe właściwości. Przejdźmy zatem do wisienki na torcie, co właściwie nam te legendy dadzą nowego, co będzie je wyróżniać na tle innych sprzętów i epików. Otóż otrzymają dwie dodatkowe właściwości, których nie spotkacie nigdzie indziej. Pierwsza z nich dodatkowe gniazdo na arcyorba, czyli to trzecie. Będziecie mogli więc posiadać dwa w jednej broni, za to druga będzie zupełnie unikatem w skali gry. Czy czasami chcieliście wykonać więcej akcji niż to możliwe? No co wam powiem, mówię wam wprost. Dodatkowy atak. Już nie macie 5, tylko macie 6. To jest dosyć OP. Analizowaliśmy już z Jumbo to. Patrząc po tym, że on już teraz z procentem na szansę na trafienie na podwójne na podwójny atak i tak dalej, no wysadził chyba 14 albo 15 ataków na 5 PA w kulkach. No to no jest szansa na jeszcze więcej, a to już jest potężny, to będzie broken, to będzie bardzo broken. Mam nadzieję, że tego nie ukrócą, bo żeby zrobić tego epika, zaraz się o tym dowiecie, no nie jest to takie proste, dlatego wydaje mi się, że powinno to być broken. Wygląd. Oprócz czysto gameplayowych rozwiązań, legendy zaoferują też wrażenie estetyczne. Ich wygląd się zmieni, otrzymają specjalne efekty wizualne, które od niedawna są dostępne jedynie w skinach unikalnych. Warto tutaj zaznaczyć, że wygląd ten będzie zarezerwowany tylko dla posiadaczy legend. Morfowanie ich będzie niemożliwe. Pewnie żmijowi się będą świeciły oczy, no czerwono, fajnie by to było, jakby jakiś taki dym. Zobaczycie sami. Sposób wytwarzania. Skoro przebrnęliśmy przez to, czym nowe epiki będą, to przejdźmy do tematu ich pozyskiwania. Jak wspomnieliśmy wyżej, możliwość założenia legendy zostanie odblokowana na poziomie 120. Nie oznacza to jednak, że większość graczy będzie ją w stanie obecnie złożyć tak szybko. Poziom ten jest bardziej momentem rozpoczęcia procesu wytwarzania, który zakończy się dużo później, aczkolwiek nic oprócz trudności i kosztów nie stoi na przeszkodzie, by zdobyć legendę od razu. Po przekroczeniu 120 poziomu, gracz, który posiada epika, automatycznie otrzyma rozbudowaną misję. Jeśli na tym poziomie go jeszcze nie posiada, to wyświetli się ona w momencie, gdy go zdobędzie i naprawi. Jeżeli epika zdobędziecie i naprawicie. Oczywiście ci, którzy już go mają w momencie aktualizacji, otrzymają misję od razu. Nie będzie to jednak ani zadanie, ani zlecenie. Wyświetli się jako całkowicie osobne okno z dedykowanym interfejsem, w którym można na bieżąco śledzić swój progres. Cały proces zostanie podzielony na 3 etapy, możliwe do wykonania jednocześnie, niezależnie od siebie. Pierwszy będzie wzmocnienie posiadanego epika, drugim zdobycie określonych przedmiotów, a trzecim pokonanie określonej ilości bossów i opcjonalnie czempionów.
Etap wzmacniania Epika będzie miał dość proste wymagania. Osiągnięcie 16 poziomu obu driftów oraz zainkrustowanie sprzętu na 3 złote gwiazdki. Także odłamki pójdą w górę. No to jest dosyć mocna misja. Na Epika. Fajnie. Dalej nie będzie już tak prosto. W przypadku zdobywania określonych przedmiotów złoto może ułatwić proces. Jednak wśród nich pojawią się też zupełnie nowe, których na serwerach jeszcze nigdy nie było. Za to etapu związanego z walką już nic nie będzie w stanie przyspieszyć, ani pieniądze, ani nic. Nie zaliczą się do tego przeciwnicy ubici przed otrzymaniem misji. Progres, czyli zaczynają od zera, po prostu ludzie z epikami, jeżeli chodzi o nabijanie tego questa. Progres tego etapu zostanie podzielony na dwie części. Po pierwsze, będzie trzeba wielokrotnie pokonać każdego bossa w grze, poza tymi, które nie posiadają instancji. A po drugie, zdobyć z nich określoną ilość punktów nazwanych drzazgami. Wypełnienie pierwszej części nie sprawi, że automatycznie zaliczy się druga. Ilość pozyskanych w ten sposób drzazg okaże się mniejsza niż potrzeba. Oznacza to konieczność pokonania dodatkowo większej ilości przeciwników, już wybranych przez siebie. Dodatkowo będzie można przyspieszyć progres polując na czempiony. Ich zabijanie zwiększy ilość pozyskiwanych drzazg z bossów. Chociaż sam progres misji będzie można podejrzeć w poziomie interfejsu, to nie zabraknie też odpowiedniej historii związanej z epikami. W Pieczarze pod garnizonem pojawi się przejście do nowej krainy o nazwie Kuźnia Losu. To właśnie tam będziecie przynosić wymagane przedmioty i na końcu stworzycie nową broń. Poznacie też Kowala Losu, który fabularnie wprowadzi was w proces i przybliży historię Empików. Kim był Allenor, w jakich okolicznościach powstał Żmij, jaka powieść wiąże się z Imisindo. Tego wszystkiego dowiecie się już niebawem, bo 24.04, czyli moi drodzy, dokładnie w środę wchodzi aktualizacja Epików V2, a tu macie jeszcze jak będzie wyglądała ta kuźnia. Wypowiedzcie się, co sądzicie o nadchodzącej aktualizacji i o tym, co tutaj twórcy z Whitemount planują nam dodać. Ja na pewno się odniosę do waszych komentarzy, chciałbym poznać wasze zdanie. Z mojej strony to już wszystko. Jak wiadomo, pytania w komentarzu. Zapraszam na streamy, które prowadzę w piątki, środy i poniedziałki, środy i piątki. I życzę wam miłego dnia. Oczywiście streamy na Twitchu. Trzymajcie się, na razie, cześć.